Kostaryka kojarzy Ci się zapewne z egzotyczną przyrodą, pięknymi widokami i dzikimi zwierzętami. No i zgadza się, to wszystko tam jest, ale... No właśnie, czy warto lecieć wiele godzin do tego raju, aby to wszystko zobaczyć? W mojej ocenie jest to najbardziej przereklamowany kraj na świecie, w jakim do tej pory byłem. A dlaczego? O tym dowiesz się w dalszej części tego filmu. Mam nadzieję, że masz już za sobą obejrzenie pierwszej części podróży po Kostaryce, a jeśli nie, to musisz to koniecznie nadrobić. W tym odcinku pokażę Wam m.in. krokodylową rzekę, nadmorskie kurorty oraz najpiękniejszy wodospad w Kostaryce, który leży u stóp aktywnego wulkanu. Sprawdzimy też, ile kosztują mieszkania i domy w tym raju oraz podsumuję wrażenia i koszty z wizyty w Kostaryce. Zapraszam na film. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę i komentarza dla zasięgu. Możesz również dołączyć do grona patronów kanału, dzięki czemu mogę robić dla Was filmy takie jak ten. Przy przydrożnej knajpie są właśnie takie postrzeżenia, czyli no coś jest na rzeczy, muszą tu kraść. Przydrożna knajpa i tutaj jest jedzenie, które można sobie po prostu wybrać i oni nałożą, więc dobra opcja, jak się nie wie, co się chce zjeść. I takie właśnie danie, ryba, jakaś sałatka makaronowa z tuńczykiem, pire, kawał sera lokalnego i tutaj ryba z sałatką Kolecław i ryż. Za to wszystko wyszło niecałe 8000 kolonów. Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to jest ono regulowane przez państwo, znaczy się cena paliwa, więc w całym kraju są takie same. I jeżeli chodzi o benzynę czy diesel, to jest to prawie $2 za litr, a za $1 mamy 2 litry gazu. I też jak się tankuje gaz, to zauważcie coś, czego w Europie nie ma. Oprócz węże z gazem podłączają jeszcze jakieś takie uziemienie, żeby nie doszło do eksplozji podczas tankowania. I w ogóle trzeba opuścić pojazd na czas tankowania. Wszyscy pasażerowie też. Nie można używać telefonów komórkowych. Crocodile Bridge, czyli jedna z też największych atrakcji Kostaryki. Widać, że tutaj komercha, mnóstwo straganów, sklepów, ale przynajmniej to jest za darmo i nawet nikt za parking nie przyszedł po pieniądze. Więc tyle dobrze. I można sobie tutaj po tej rzece wykupić wycieczki łodzią, czyli popływać wśród krokodyli. Powiem, kuszące. Krokodyle faktycznie są. Jest tutaj kilka sztuk, aczkolwiek ponoć czasem jest więcej. Jako że już jest w zasadzie zachód słońca, tak więc nie da się teraz popłynąć rzeką, ale może jutro się uda. Kolejny nocleg, tym razem w kurorcie plażowym Jaco. Zauważcie, że łóżka są na paletach. Starych paletach pomalowanych. To nie wiem w ogóle, co to za skrzynka. Są i wiatraki. Takie coś kosztuje $55. Z widokiem na ulicę. Jest bynajmniej sklep. Jest biurko. Zamek mamy wyłamany. Wyłamany zamek jeden, to wstawili drugi. I tak wygląda łazienka. Jeszcze w ogóle światło jest. Archaiczna szczotka do kibla, ale bynajmniej jest mydełko. Prysznic jak żeby inaczej, bynajmniej jest jeden kurek, tyle dobrze. Tutaj już widać, że wreszcie coś się w nocy dzieje. Są bary, są jacyś grajkowie uliczni, tutaj nawet jest linoskoczek. Takie pokazy za darmo. Tam sobie gra jakiś miejscowy zespół. A tłumów nie ma, ale jest całkiem przyjemnie. Tutaj promenada nadmorska jest całkiem ciekawa. Dużo młodzieży sobie grilluje, piją sobie piwko pod chmurką. Tak w bocznych uliczkach właśnie wszędzie siedzą sami faceci, tak samo na plaży, gdzie nie ma w ogóle oświetlenia. Siedzą jakby na coś czekali, może żeby kogoś skroić. No i woń marihuany się rozpościera w wielu miejscach. No jest mega komercyjnie tutaj, wszędzie jakieś sklepy, jakieś kurde. O, tu gość sobie z nunchako chodzi, macha to. Ile kosztuje? Kondominium $370 000. To w sumie niedużo.
Tutaj proszę, mieszkanie nad morzem, 20-piętrowy budynek, $145 000. Na przykład zobaczcie tutaj, $250 000, 120 metrów, 2 sypialnie, 2 łazienki, $250 000, czyli 1 000 000 złotych. A w Polsce co kupimy za 1 miliona? Kawalerkę w Warszawie, a tutaj mamy w wieżowcu z widokiem na ocean. I tu proszę, piękna hacienda w tropikach z basenem, dom 340 metrów, 4 sypialnie, 4 łazienki, $500 000, 2,5 miliona złotych. A co kupimy za to w Polsce? No ceny piękne, pomimo że jest to najdroższy kraj Ameryki Środkowej, czyli ile muszą kosztować w innych. Tutaj nawet $210 000, działka 3,5 tysiąca metrów, ale tylko 2 sypialnie, 1 łazienka. No ale myślę, że to też niezłe rancho w naprawdę niedużej cenie. Mieszkanie, 2 sypialnie, 61 metrów, kosztuje 360 000. Dostęp do basenu jest. Czy to jest taki domek w sumie? Chyba na osiedlu takich właśnie domków jednorodzinnych. W Kostaryce płacimy w kolonach. Kolon to znaczy po prostu Kolumb, czyli od nazwiska odkrywcy tego lądu. I jeżeli chodzi o pieniądze, to są one plastikowe. Te wzory tutaj, uważam, że są to nie tylko ja, one są uważane za najładniejsze po prostu banknoty na świecie, dlatego że są właśnie wizerunki zwierząt, które tutaj żyją. I to wszystko jest w pięknej właśnie takiej oprawie. Rano pływają głównie surferzy. W taką pogodę można wstawać. Jest godzina 6, jest już przyjemne ponad 20 stopni. Ten kurort się rozwijał, są już takie lepsze hotele. I właśnie Kostaryka jest ponoć jednym z ulubionych miejsc na emeryturę dla Amerykanów. Jak dla nas jest tutaj, można powiedzieć, drogo, ale dla Amerykanów, mają emerytury w dolarach i majątki w dolarach, no to jest tutaj całkiem przystępnie. Są tutaj budki ratowników, jak ze Słonecznego Patrolu. Widać, że chyba się wzorowali na tym filmie. Wczoraj miałem tutaj pewne obawy dochodzenia w nocy i chyba były one uzasadnione, bo akurat przeczytałem artykuł, że kilkadziesiąt kilometrów stąd, właśnie na tym wybrzeżu, kilka dni temu w napadzie rabunkowym zastrzelono Niemca. Czyli coś tu jednak jest na rzeczy. Tutaj widać, że już rozkłada się infrastruktura, będą chyba jakieś zawody surferów dzisiaj. Już tam młodzi chłopcy trenują. Są tutaj szkoły, wypożyczalnie desek, więc też można się nauczyć tego sportu. Okolica Jaca obfituje w krokodyle, więc można się wybrać tutaj na jedną z wielu wycieczek. Akurat skorzystaliśmy z tego typu krokodyl. Kosztuje to $35 od osoby. Udało się trafić na w zasadzie prawie prywatną wycieczkę, bo na uchodzi są tylko 4 osoby. I dostajemy takie menu. Są tutaj wszystkie ptaki, jakie można zobaczyć, i nazwy są w 4 językach. Więc przewodnik opowiada tutaj różne ciekawostki o krokodylach. Okazało się, że te największe, które rządzą na tym terenie, mają nawet swoje imiona. Największa samica nazywa się Selena Gomez, a samiec, który tutaj dowodzi, Osama Bin Laden. I oczywiście mnóstwo wszelkiej maści ptaków. No i pewnie dzieci muszą być od małego już uczone, jak postępować, aby nie dać się zjeść. No właśnie szkoda, że nie można takich wycieczek odbyć o wschodzie słońca. Wtedy byłoby nie dość, że przyjemniej. 2, byłoby dużo więcej ptaków, na pewno innych zwierząt. No niestety im się po prostu nie chce wstawać rano i tutaj najwcześniej, co się można na cokolwiek umówić, to jest godzina 7 bądź 8. No i oczywiście na brzegu rzeki jest pełno śmieci, jakichś opon, plastików, że tu już nie sprzątają. No może i byłoby to trudne, bo są te krokodyle, ale widać, że ta ekologia to jednak tak może jest pod publiczkę bardziej, od frontu. Rejs trwa jakieś 1,5 godziny. Jest sporo krokodyli, różnego ptactwa wodnego. Warto by było mieć lornetkę. No i myślę, że warte jest to swojej ceny.
Hotel Jaco, tuż przy tutaj głównej autostradzie, jest punkt widokowy, z którego ma być widać całą zatokę. W odróżnieniu od tego na dole z tym pięknym napisem, tak tutaj trzeba podejść pod górę dość stromą, więc powinno być mniej ludzi. No i faktycznie już jest widok, a jeszcze do góry 2/3. Widać, że są tutaj też noclegownie, można sobie wynająć właśnie pokój na R&B z takim widokiem na zatokę. Woda w Kostaryce jest cholernie droga. Za 2-litrową butelkę trzeba dać $2. Tego warto sobie uzupełnić w bidonach. Takie źródełka gdzieś po drodze zawsze sobie stoją. To dotarcie do punktu widokowego zajmuje 10 minut, a nie 25, tak jak jest napisane. I taki mamy oto widok. Co jest tutaj dostępne za darmo, to jest w bardzo złym stanie. Znaczy, były tu kiedyś jakieś szlaki, ale to wszystko zarosło, tablice, zarósł syf. Tutaj też ktoś zrobił bardzo ładne takie przełaskorzeźby z zwierząt. I tam, gdzie płacisz bilet, jako tako jest ogarnięte. Nie ma co wybrzydzać, bo przynajmniej obieg jest za free. Jest tu naprawdę fajny klimat. Wiecie, jak to wszystko porasta dżungla. Kiedyś była tutaj na pewno świetna restauracja. No a dzisiaj miejsce spotkań młodzieży na piwko i turystów. No i przede wszystkim świetny widok na zatokę. Jak udało mi się ustalić, restauracja należała kiedyś do pewnego Czecha, który postanowił się tutaj osiedlić i założyć swój biznes. Ten lokal miał być jego dziełem życia i spełnieniem marzeń, ale po jego śmierci nie było komu się nim zająć i popadł w ruinę. Dziś jest świetnym darmowym punktem widokowym oraz siedliskiem graficiarzy i miejscowej młodzieży. I tutaj na dole zdaje się były pokoje do wynajęcia, prywatnymi łazienkami i zobaczcie jakim widokiem. I to wszystko w czasach, kiedy nie wynaleziono jeszcze Instagrama. Ktoś zadbał nawet o świąteczną dekorację w tym miejscu, tak więc jakaś tuja przystrojona na bożonarodzeniowe drzewko. Z nadmorskiego kurortu Jaco ruszamy teraz w stronę kolejnej miejscowości słynącej z bajecznych plaż, czyli Manuel Antonio. Po drodze postanawiam jednak zboczyć na chwilę z głównej trasy i rozejrzeć się na plantacji palmy olejowej, które niestety kosztem lasów dziewiczych pokrywają coraz to większą powierzchnię kraju. Często na takich skrzyniach wożone są na przykład kokosy, czy ananasy, albo arbuzy. W Polsce moim zdaniem posiadanie pick-upa nie ma racji bytu, bo po prostu mamy nie taki klimat, ale w tym kraju jak najbardziej. Gdybym tutaj żył, pewnie bym sobie kupił takie auto. Znowu utrzymanie w Polsce czegoś takiego pod blokiem w dużym mieście uważam za po prostu szczyt głupoty i polskiej megalomanii. Zjedziemy z turystycznej drogi. Tak już jest zupełnie inna Kostaryka. Tutaj są drewniane domki, suszy się pranie, hamaki. Więc widać, że żyje się biedniej, ale jakże spokojnie. Więc warto zboczyć ze szlaku. W ogóle wszystkie są bardzo podobne, jakby robione na jednym projekcie. Może jakieś stare osiedle robotnicze dla plantacji właśnie tutaj tej palmy olejowej. Kolejne miasteczko u wybrzeżu Pacyfiku, Quepos. Ostatnie miasto przy parku Manuel Antonio, do którego ściągają tłumy. Jest tutaj niby nadmorska promenada, ale też jest to wszystko w stanie bardzo opłakanym. I ogólnie to miasteczko jakiś ma taki przygnębiający widok. Plaży tu de facto nie ma. Jest teraz jeszcze odpływ, jest jakieś bagnisko. Jest też marina. To jest właśnie baza wypadowa taka do parku Manuel Antonio, jednego z najpopularniejszych niby na Kostaryce. Był taki plan, żeby właśnie iść do tego parku, ale po rozmowie z osobami, które tam gdzieś były, to jednak trzeba będzie odpuścić, bo po prostu tak samo $20 wyrzucone w błoto, zwierząt żadnych nie zobaczycie.
No i zobaczcie, jak to wygląda. I to jest reprezentacyjny punkt miasta. Wszystko jest tu oczywiście co publiczne w bardzo dziadowskim stanie. Z tego, co można wyczytać na tablicach, to ta promenada została zrobiona w 2009 roku, a wygląda to, jakby to było nieremontowane od czasów II wojny światowej, więc bardzo szybko tutaj dewastacja i degradacja wszystkiego postępuje. Nie wiem, na co idą podatki w tym kraju, no bo drogi są do dupy, infrastruktura jest do dupy, a od turystów naprawdę ściąga się bardzo duże pieniądze tutaj. Kraj nie ma wojska, więc odpada finansowanie. Na razie jedyny plus, jaki tu widzę, to dużo jaszczurek i guan, które się wygrzewają na tych kamieniach i są ich tu naprawdę setki. Rowerki, deski, ta gangsta mafia lokalna. Marina, miejsce jak wklejone w ogóle w ten krajobraz, nie pasuje do reszty. Już bym tak powiedział, jest wręcz nawet trochę ekskluzywnie. Z nudów można pokarmić jaszczurki. A kwiat musi być świeży, a nie, jest suchego też zje. I proszę, jak wpierdziela pięknie. Na końcu miasteczka, na Cyplu, jest taki ala coś park miejski nadmorski. Całkiem fajne miejsce do spędzenia czasu, trochę tu wieje. Widać, że barierki się walą, ale jakoś nic specjalnie się tym nie przejmuje i tego nie poprawia. I takie widać miejsce do pikników tutaj dla rodzin. Lata tutaj też dużo pelikanów. Jest tutaj też dużo papug ar i właśnie gnieżdżą się w tych dziuplach, w takich obumarłych dniach palm. Manuel Antonio. No takiego pierdolniku, szczerze powiem, się nie spodziewałem. Przede wszystkim na razie jest korek. Nie wiem, czy w ogóle uda mi się zaparkować przed zmrokiem, żeby się tu przejść. Ale no, wygląda to strasznie. Gorzej niż Okuninka. Jako że sam robię materiały wideo i zdjęcia dla biur podróży i przewodników turystycznych, zdradzę wam pewien sekret. Aby nagrać ładne ujęcia, wstaje się o świcie, kiedy 95% turystów jeszcze śpi. I wtedy w folderach reklamowych wszystko wygląda w ten sposób. Piękne puste plaże, jeżeli umiejętnie to ujmiemy, to nie będzie również widać śmieci i kiczowatych straganów. Kusisz się więc na taką ofertę, przyjeżdżasz na miejsce, ale rzeczywistość okazuje się całkowicie inna. Tak oto wygląda plaża w Manuel Antonio. Teraz już pewnie jest tylko jedna, może piąta tego, co było tutaj w dzień. I nawet przed chwilą było słychać Polaków. Więc tutaj na końcu świata też można spotkać rodaków. Ogólnie niby jest takie przekonanie, że latynoski są piękne. Może i tak, ale do 20 roku życia, a później to już idzie w dupę. I to mocno. Takie młode dziewczyny, tutaj niby u góry ładne, ale dupa jak szafa trzydźwiowa. No i widać też takie tendencje. No niektóre pośladki na pewno nie urosły naturalnie. Nie jest to możliwe, nie jest to w ogóle proporcjonalne do tego, co jest w reszcie ciała, więc ewidentnie muszą być pompowane sztucznie plastikiem. Aczkolwiek usta pompowane spotyka się tutaj bardzo rzadko, co mnie akurat cieszy. Wózkarz z kokosami. No i jeszcze w żadnym miejscu w Kostaryce nie było widać tak dużej ilości białych turystów. Tak więc podobali sobie chyba właśnie tą lokalizację. Ekskluzywny kurort z Kostaryki. O, tutaj jakiś dziadek z młodą. Zapewne jest z nim z miłości. Tutaj baba chyba 200 kg żywej wagi. I jeszcze tak jak mówię, wcześniej tu było z 10 razy więcej ludzi. O, tu fajny rasta, nie? Tu jakieś młodsze, ładniejsze w miarę. No, kokosy pewnie są sprzedawane. Ten, co sprzedawał łuska, a później wyrzuca wszystko. I tam właśnie jest już sam ten park Manuel Antonio. Jak się to widzi, to się odechciewa tam iść. Myślę, że tu wszystkie zwierzęta uciekły. Tak, są tutaj takie skałki. Trochę to dodaje uroku. Czy przypomina to trochę właśnie Tajlandię, Phuket. Ale naprawdę to żadne zdjęcie nie odda po prostu klimatu tej nędzy i syfu.
Miejsce ogólnie przyrodniczo, krajobrazowo jest bardzo piękne i gdyby było zadbane, to byłoby to naprawdę super. Ale kiedy płaci się takie pieniądze tutaj za wszystko, no to wymaga się, żeby to było trochę ogarnięte, a nie po prostu jak na śmietniku. I pewnie te wszystkie śmieci tutaj później zostaną, nie? No bo kto to będzie zabierał? Główny deptak. I tutaj widać, że nabiera to koloru nocą. Jest dużo knajp, światełek, ale ludzi w knajpach nie widać, powiem, że na plaży jest sporo. Tak, tutaj nie ma. No i oczywiście naganiacze, którzy zapraszają nachalnie do swoich knajp. O, tutaj fajny z kokosa ktoś z liści palmowych zrobił. Czaszka delfina. Nie lubię syf, lubię badziew, ale nie za taką cenę. Wygląda to jak w Indiach, ale ceny są jak na Ibizie. Pokażę wam coś, czego jeszcze sam nigdy nie widziałem. To jest nocleg z RNB. Kosztuje to $40. Tędy się wchodzi. Tu jest garaż, a tam jest pokój. Tam. Tu jest jakieś biuro, nie wiem, agencji turystycznej. Myślałem, że nic mnie w życiu nie zaskoczy. I proszę. Tu się otwiera. Tu mam widok na parking. O! Czy nikt nie ukradnie samochodu? Pokój ma jakieś 4 metry, a tam jest łazienka. Jeszcze nic nie piłem, ale zamierzałem dzisiaj wypić 2 piwa, te duże, 1,5 litrowe. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo po prostu kurwa tu wpadnę, albo jak wpadnę, to już nie wyjdę, o ile się nie zabiję. I tu jest łazienka. Przynajmniej jest duży prysznic. I to wygląda na jakiś jakby warsztat samochodowy przerobiony na noclegownię. No, coś niesamowitego. To można się bać pasikoników, ale ten jest jakieś 10 razy większy. Ma takie tutaj kolce, próbowałem go złapać, ale tak jakby upierdzielił. Po doświadczeniach plażowych i ekskluzywnym noclegu w warsztacie samochodowym wystarczy mi już nadmorskich wrażeń. Czas więc ruszać w głąb lądu, do ponoć najpiękniejszego wodospadu w Kostaryce, położonego u stóp wulkanu. Zestaw śniadaniowy, owoce, to jest koszt $1,5. I tutaj tortilla, to są grillowane bulwy yuki, właśnie tego naszego kwiata doniczkowego. I pieczone banany, plantany. I całe takie 2 zestawy, tutaj jeszcze to samo plus tost. To jest koszt około $8, czyli jak na ten kraj to niedużo. Nad autostradą Panamerika co kilka kilometrów są takie mosty nad drogą dla małp i ostronosów, tak więc zwierzęta mogą sobie spokojnie przejść górą, żeby nie wpadać pod koła. A czy z tego skorzystają? Cholera wie. Póki co nie widać, aby jakiekolwiek przechodziło górą. Za to co jakiś czas widać coś rozjechanego na ziemi. Wreszcie przy drodze trafił się leniwiec. I po zatrzymaniu się tam od razu zjawił się tutaj jakiś miejscowy pijaczek i chciał pobrać opłatę za oglądanie leniwca, nie? Tak jakby był on jego prywatnym. Jak wyglądają te bajki w praktyce o tym, jaki to jest wspaniały naród, jacy są mili i pomocni, nie? Może i są, ale za wszystko masz płacić. Kolejna perełka Kostaryki, wulkan Tenorio. Pod wejściem do parku narodowego jest oczywiście tłum sprzedawców wszelkiej maści. Pomimo że jest to park państwowy, parking jest prywatny i pobierają $4. Nie wiem, czy to jest legalne i oficjalne. Bilety można kupić tylko online, a jak się nie ma, to tutaj udostępniają Wi-Fi i można zakupić. Bilet kosztuje dla nas, czyli turystów zagranicznych, gringos, $12, czyli niedużo jak na standardy kostarykańskie. Miejscowi płacą tylko $1,5 za wstęp. Czyli segregacja rasowa. Czy w Europie coś takiego w ogóle by przeszło? Albo w USA? Jako że jest to jedna z najbardziej popularnych atrakcji Kostaryki, oczywiście są tutaj tłumy. Zdjęcia z tego miejsca możecie znaleźć często w przewodnikach czy jakichś folderach reklamujących ten kraj. Ścieżka wiedzie przez piękny las deszczowy, ale można tutaj zapomnieć o spacerze w samotności, tak jak to było w rezerwacie przy Santa Elena. Cały czas jakieś tłumy Hindusów, miejscowych, Amerykanów, więc to miejsce jest dużo bardziej komercyjne.
ale mam nadzieję, że będzie tego warto. Jeżeli przy szlaku pojawia się jakiś zwierz, tak jak na przykład tu jaszczurka, od razu 20 osób próbuje zrobić jej zdjęcie. No to właśnie tutaj za mną największa atrakcja, wodospad z krystalicznie czystą wodą i niebieskim jeziorkiem. Ale pływać tutaj zdaje się nie można. No oczywiście tłum ludzi, dość stroma ścieżka na dół. Na samym dole na szczęście nie ma za dużo osób, bo nie chce się w większości schodzić. Teraz będzie dość spora wspinaczka pod górę, jest tutaj chłodniej, oczywiście mgiełka z tego wodospadu oziębia trochę temperaturę. No i tylko szkoda, że nie można tu popływać. Wreszcie jakaś rzecz, która uważam, że jest warta tych pieniędzy. Dalej szlak wiedzie na punkt widokowy, z którego ma być widać wulkan. I już w powietrzu unosi się taki zapach zgniłych jaj. Właśnie siarka z tego wulkanu. I tutaj ta woda, która płynie na dole, ponoć jest bardzo gorąca. Właśnie wypływa gdzieś spod wulkanu. Tutaj jest jakieś naturalne jacuzzi. Gazy wydobywają się z wnętrza ziemi. Oczywiście zakaz kąpieli, niestety. Szlak kończy się w miejscu, gdzie łączą się 4 rzeki i widać to po kolorze. Jako że niosą różne minerały ze sobą, tak właśnie widać tutaj 2 kolory, w zasadzie 3 różne, które się ze sobą spotykają w tym miejscu. Tutaj jest punkt widokowy na 3 wulkany, ale są one obecnie w chmurze, więc w sumie jednego widać po prawej. Więc trzeba trafić na pogodę, aby zobaczyć. Są też tutaj tablice drogi ewakuacji w razie wybuchu wulkanu, bo one są aktywne i mogą w sumie wybuchnąć w każdej chwili. I też taki tip, jakbyście się wybierali do tego parku, to warto wejść ostatnim wejściem o godzinie 14. Później już nie są wpuszczani turyści i teraz nie ma zupełnie nikogo, wszyscy wyszli. Nie ma się co bać upału, bo tutaj jest bardzo chłodno. Tuż koło parku to miejsce było oznaczone na mapie jako darmowe miejsce kąpielowe. No i w zasadzie też jest darmowe, tam na górze jest parking, znowu by chcieli $4, ale wystarczy stanąć za mostem za free. Woda jest bardzo zimna, o ile tam wcześniej chyba była gorąca, bo było widać, że aż bulgotała. Tak tutaj już zdążyła się ochłodzić. Woda jest lodowata, kamienie bardzo śliskie, przydadzą się do buty wodne. Oczywiście o podpływaniu nie ma mowy w tych kamieniach, ale można się bynajmniej schłodzić w tym upale. Wreszcie udało się trafić na nocleg przyzwoity w cenie $38. Taka okolica, nie ma tutaj sąsiadów, są tu wszędzie jakieś ptaki. Też był tutaj leniwiec właśnie w okolicy i właśnie taki mały domek, ale widać, że jest on nowy. Wszystko jest czyste, świeże, no aż dziwne. Zupełnie co innego niż miejsca, w których spałem do tej pory. Jest mikrofalówka, jest lodówka, nawet ekspres do kawy, jest woda, czego nikt nie daje, kieliszki do wina, kieliszki do soku, zestaw sztućców, ręczniki. Tutaj co mamy jeszcze? Nawet szampon, no nikt nie dawał tu szamponu. I łazienka. Wszystko nowe. Tutaj jest autostrada mrówek i transportują one na przykład liście w większości albo jakieś małe kwiatki i tak 24 na dobę. W nocy też one pracowały i sobie zrobiły właśnie wśród trawy tutaj taką autostradę i widać ją, kończy się ona aż za domkiem, więc jest bardzo długa i tak sobie wnoszą każdego dnia do gniazda różne listki.
Wszystkie mrówki idą wzdłuż właśnie tej drogi. I tutaj aż do kwietnika i tam sobie coś wyjadają. Nocą mamy tutaj prawdziwy koncert żab. Jest właśnie sporo ropuch. Są tutaj mrówki. Był prywatny leniwiec jeszcze w dzień, więc miejsce naprawdę świetne. Wreszcie można poczuć tutaj jakieś pozytywne oblicze tej Kostaryki. Taki gość przyszedł do łazienki. Po zdecydowanie najciekawszej nocy w tym kraju, rankiem czas już wracać do Liberii, oddać samochód i ruszać w drogę do granicy z Nikaraguą. Ale zanim to nastąpi, jeszcze krótkie podsumowanie wizyty w Kostaryce. Mam wrażenie, że ten kraj jest mocno przereklamowany. W czasie pandemii nastąpił wysyp właśnie blogów, relacji stąd, dlatego że Kostaryka otworzyła się jako jeden z pierwszych w zasadzie krajów na świecie i wszyscy się tu rzucili. I większość właśnie relacji pochodzi z tego czasu. Być może wtedy było faktycznie taniej i też wiele osób z tego co widziałem odwiedziło ten kraj w porze deszczowej, poza sezonem, czyli też jest wtedy taniej. Jeżeli ktoś nie był nigdzie poza Europą, ewentualnie był tylko w Egipcie i przyleci tutaj, będzie w niebo wzięty. No bo wiadomo, inna przyroda, zupełnie nowe zwierzęta, nowe doznania, będzie ten efekt wow. Ale jeżeli było się gdziekolwiek na świecie, w podobnej strefie klimatycznej, tak nie zobaczymy tutaj nic nowego poza kilkoma gatunkami zwierząt. I na tym w zasadzie kończą się tutaj, jak dla mnie, plusy tego miejsca. Przejdźmy do minusów. Przede wszystkim ceny. To jest kraj uważany za biedny. To nie jest USA, to nie jest Australia, to nie jest Szwajcaria, ale ceny mamy podobne. Kiedy zewsząd otacza nas dziadostwo. Jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, tak jest najgorszy. Nie? Z ponad 50 krajów, które odwiedziłem, szczerze naprawdę jest najgorszy. Taniej było w Australii. W tym, że w Australii, jeżeli płacimy za cokolwiek, to wszystko było warte swojej ceny. Tutaj w większości przypadków nie. Jeśli chodzi o ceny w sklepach, podam taki przykład, że butelka półlitrowa wody kosztuje 8 zł. Tańsze jest piwo, no to jest akurat dobre, ale piwo jest tutaj ohydne, więc też mi to nie posmakowało. Wszystkie atrakcje przyrodnicze są płatne, no bo poza przyrodniczymi ten kraj nie ma żadnych atrakcji. Więc płacimy za każde wejście do lasu, za każdy wstęp do parku narodowego, za każdy wodospad. Dodatkowo płacimy wszędzie za parkingi, co najmniej $4. Wychodzi to bardzo drogo. Zamiast zrobić jakiś pas, na przykład na tydzień do wszystkich parków za określoną kwotę, tak wszędzie płacimy pojedynczo. Jeszcze te bilety trzeba rezerwować przez internet wcześniej, bo tutaj chyba bardzo też oszukują, nie ma sprzedaży bezpośredniej, więc wychodzi bardzo drogo. Oczywiście są też darmowe miejsca, które możemy tu zobaczyć, nie musimy tam przecież wchodzić, ale te wszystkie jakieś najbardziej okrzyczane są płatne i z głodu może tu nie zginiemy, ale jedzenie też nie należy do smacznych. Jest po prostu nijakie, tyle aby przeżyć. Ryż z fasolą, pieczone banany i mięso i tyle. Ewentualnie nad morzem ryż z owocami morza. Jedzenie też jest bardzo drogie. Tutaj za obiad trzeba liczyć się z wydatkiem co najmniej $10. Czyli jest to dużo jak na tak biedny kraj. Też bardzo drogie są napoje. Od 8 zł w górę za półlitrową butelkę. 3-litrowa butelka kosztuje ponad 20 zł, nie? Tak więc jest tutaj drogo, jeżeli chodzi o wyżywienie. Nie ma za wielu takich straganów z przekąskami, na których możemy sobie coś zakąsić w ciągu dnia. Akurat jeżeli ktoś je mięso i fast foody, no to pewnie
odnajdzie się tu, ale dla wegetarian to jest bardzo ciężki rejon. Jeżeli chodzi o ludzi, wszyscy tak się zachwycają tutaj otwartością, serdecznością. Nie powiedziałbym. Być może jak się zna hiszpański, to okej, ale tak generalnie ludzie są neutralni i obojętni wobec turysty. Ja mam takie akurat wrażenia. No i bezpieczeństwo. Kostaryka uchodzi za jeden z najbardziej bezpiecznych krajów Ameryki. Być może tak jest, no akurat mnie nic tutaj nie spotkało złego, ale podczas 2-tygodniowego pobytu, z tego co ja wiem, widziałem tutaj w lokalnych mediach, zabito 4 osoby. Być może było tego więcej. Jednego Niemca turystę i właśnie wczoraj w Boże Narodzenie zabito 3 miejscowych, zastrzelono. Przeczytałem sobie statystyki przestępstw. W tym roku, jeszcze mamy kilka dni do końca roku, zabito 899 osób, więc przekroczy to zapewne 900, gdzie zaznaczam, że kraj ma niecałe 5 milionów ludzi, czyli dość sporo. Też te wszechobecne druty kolczaste, ogrodzenia pod napięciem, no o czym świadczą, że jednak nie jest tu tak do końca bezpiecznie, jak to jest reklamowane. Więc po prostu można zobaczyć, jeżeli leci się w ten rejon świata, ale jeżeli ma to być Twoja podróż życia, uciłaś sobie pieniądze i zastanawiasz się, gdzie sobie pojechać, masz do wyboru Amerykę Środkową bądź Azję, bez zastanowienia bierz Azję. Wiele osób straszy, że rabują, można zostać zgwałconym, zamordowanym, obrabowanym, żeby uważać, nie chodzić po nocy i tak dalej. No coś jest na rzecz, jednak w Azji nigdy nie czułem się zagrożony, łaziłem gdzie chciałem, z aparatem na szyi zawsze za wiele tysięcy i nie było z tym problemu. Tutaj bałem się wyciągać aparatu, w ogóle mam bardzo mało zdjęć z tego kraju właśnie przez to, że każdy straszył, że schowaj to, bo ci zaraz to ukradną. To jest właśnie taka różnica. I też jeszcze wspomnę o komunikacji publicznej, ona tu jest. Nie jest też jakoś może droga, ale jest dość ograniczona. Poza najpopularniejszymi miastami komunikacja działa dość słabo i żeby też dojechać gdziekolwiek trzeba przeznaczyć dużo czasu, więc jeżeli ktoś przylatuje na tydzień bądź 2 i chce zwiedzić cały kraj, wszystkie te najciekawsze miejsca, to jednak polecam wynająć samochód, bo komunikacją publiczną na przemieszczenie się 100-200 km z punktu A do B musimy sobie de facto przeznaczyć cały dzień, który jest tutaj dość krótki. No i kolejny minus, absurdalne ceny wynajmu samochodów. Drogi są w bardzo złym stanie, więc też tutaj, żeby się przemieścić pomiędzy tymi miastami, pomimo że kraj jest mały, wielkości 2 województw lubelskich polskich, tak tutaj przejechanie z jednego końca na drugi, ciężko będzie to zrobić w jeden dzień, naprawdę. Więc to trzeba sobie wszystko założyć przy planowaniu podróży po Kostaryce. Mnie ten kraj nie zachwycił. Oczywiście uważam, że wszystko trzeba w życiu zobaczyć i samemu ocenić. Być może Wam się spodoba bardziej. Jeżeli macie jakieś wrażenia, byliście w Kostaryce, widzieliście ciekawe miejsca lub macie ciekawe historie do opowiedzenia z tego kraju, podzielcie się nimi w komentarzach, chętnie przeczytam. Na koniec dodam jeszcze, że tydzień podróży w tym kraju kosztował mnie tyle samo, co miesiąc życia w Australii. I o ile na przykład taka Australia jest krajem, do którego chce się wracać i tam każdy wydany dolar był wart swojej ceny, tak po Kostaryce u mnie pozostało tylko uczucie nigdy więcej. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu i zapraszam również do obejrzenia pozostałych z amerykańskiej serii. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!